Dzień dobry internecie. W tym odcinku będziemy się przepijać przez zakorkowane miasto Helsinki. Następnie zwiedzimy sobie skocznie Lahti. Wjedziemy sobie na samą górę i zobaczymy ten bajrancki widok. Następnie pokażemy sobie drogę dla mistrzów prostej. A na koniec odpoczniemy sobie nad jednym ze 190 000 jezior w Finlandii. Zapraszam. Dzisiejszą trasę startuję od Tallina w kierunku Helsinek poprzez przeprawę promową. Następnie uderzam na Lahti, gdzie zwiedzimy sobie skocznie i dalej jedziemy do Tiovaki, do noclegu, do Tima hostelu. Wyjeżdżamy z promu, witamy w Helsinkach. Płynąc promem z Tallina do Helsinek miałem trochę czasu. Internet nawet działał czasami. Uświadomiłem sobie jedną rzecz. Mianowicie, że do Tallina przejechałem już na kołach 1520 km. No, dosyć konkret już kawałek. No i jak patrzyłem na ten dzień dzisiejszy, właśnie co mam z Helsinek do miejsca noclegowego, to jest kolejne 342 km. Natomiast trzeba odjąć podróż promową i na kołach mi zostało 255. No i tutaj fajnie niby krótki dystans, bo też zwiedzanie Lahti po drodze i tak dalej, więc mówię, dobra, w Helsinkach jeszcze tam miałem jedną rzecz do zobaczenia, no ale jak zostałem korki, które teraz tutaj już widzicie na ekranie, co się działo, no to uwierzcie mi, że przejeżdżając dystans kilkudziesięciu kilometrów przez stolicę, miałem po prostu dosyć i odpuściłem tą już miejscówkę, mówię, bo już godzinę stojąc w korkach, mówię, z tymi kuframi się przeciskając, mówię, te drogi, ulice też nie są jakieś super szerokie, więc tak z tymi kuframi to tak wiecie, na zapałki. Więc odpuściłem już zwiedzenia tego jednego punktu, bo musiał za bardzo odpijać po prostu na zachód, a ja musiałem się kierować na północny wschód stolicy, więc od razu po prostu postanowiłem pojechać na tą skocznię Lahti i tym się kierowałem. Jedna rzecz, bo niektórzy z Was pewnie zapytają, mówię, jak wytrzymałem te 1500 km, jak wytrzymuję dalej, czy mnie po prostu nie boli tyłek. No to jedna rada na taką podróż, zaoparcie się po prostu w spodenki rowerowe z składkami żelowymi. Taką kupiłem na Allegro, z tego co pamiętam, 40 parę złotych kosztowała, dosyć, dwie pary sobie takie kupiłem na tą podróż. I szczerze mówiąc to uratowało mi tyłek, bo normalnie w Kawasaki jak jeździłem to tak 150 km i już czułem, że trzeba się zatrzymać, bo mi tyłek nie dawał rady, a w tych galotach dało radę wytrzymać do 250 km, czyli stówkę więcej. Jakiś tam odpoczynek, 15-20 minut i spokojnie dalej kolejne 250 można było zrobić na dzień, jak tam robiłem po 500 czy po 600 km, to spokojnie daje radę, także polecam, mi to się sprawdziło. Wiadomo, każdy motocykl jest inny, każdy ma inną kanapę, ale to naprawdę zdało u mnie egzamin, chłopakom z grupy Mototrips też poleciłem, się zapatrzyli w te galoty i teraz tak już wszyscy jeździmy. Po wyjechaniu z Helsinek mamy praktycznie autostradę dwupasmową, asfalt dosyć dobrej jakości, co po chwilę jakieś tam powiedzmy remonty, wymiana nawierzchni, jak to normalnie na takich drogach. No ale jest to droga, która bardzo kusi. Ja od razu mówię, że jechałem cały czas na tempomacie, tam to 130, tam plus 1, plus 2, plus 3, ja też spalanie chodziło. No droga dla mistrzów prostej, no bo były takie aparaty samochodowe, które tam no, i po dwie paki sypali, natomiast mówią, mandaty nie są tanie w Finlandii, więc sobie nie polecam. Sobie normalnie na spokojnie jechałem na tym tempomacie. No i droga, no co, nudna może jest, bo to jest prosta, no my motocykliści nie lubimy za bardzo takich dróg, natomiast jedno, że co trzeba zwrócić uwagę, że cały czas jedziemy w takiej okolicy przyrody, że cały czas mamy powiedzmy las po prawej, po lewej,
Jeden z youtuberów kiedyś to nazwał hurtownią lasów i zgadzam się z tą definicją, bo rzeczywiście tego jest dużo. Co pół jakieś jeziorka, jakieś mostki, także to tam rozmaica, tą trasę, jakieś skałki po prawej, po lewej, ale jedzie się dosyć spokojnie, dosyć przyjemnie. Natomiast po pewnym czasie się po prostu to nudzi. Jak tak przejedziecie 100-150 km, to zrozumiecie, o czym mówię. Natomiast jedzie się dosyć przyjemnie i wygodnie. There's another world inside of me that you may never see. There are secrets in this life that I can't hide. Well, somewhere in this darkness there's a light that I can't find. Well, maybe it's too far away, yeah. Or maybe I'm just blind. Maybe I'm just blind. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong, hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. You hold me when I'm scared, you won't always be there. So love me when I'm gone. Love me when I'm gone. When your education X-ray cannot see under my skin, I won't tell you a damn thing that I could not tell my friends. Roaming through this darkness, I'm alive, but I'm alone. And part of me is fighting this, but part of me is gone. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong, hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. You can hold me when I'm scared, you won't always be there. So love me when I'm gone. Maybe I'm just blind. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong, hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am and everything in me wants to be the one you wanted me to be. I'll never let you down. Tak to wygląda. Wow. No duże to, panie. Idź. I się stamtąd zjeżdżają chłopaki. Nieźle. No i tu wchodzą skoczki. O, jest winda. No co? Na dwójkę, nie? Jesus. Jeszcze na górę. Toczy się jak skoczek.
Ja pierdolę. A, tutaj stoją ci. Wow. Ty, no basen jest na dole, no rzeczywiście. Ale jasne. Idziemy dalej. Skocznia w Lahti została wybudowana, tak naprawdę ukończona w 1978 roku. I wysokość tej skoczni wynosi najwyższy punkt 130 metrów, a rekord skoczni należy do Norwega Johana Andre Forfanga, który ten rekord ustanowił w 2017 roku na Mistrzostwach Świata. Ale co należy wspomnieć, Adam Małysz w 1996 pobił rekord skoczni, wynosił 125,5 metra. No i to nie koniec, bo nasz kochany Adaś pobił ten rekord znowu w 2001, skoczył 130,5 metra, a następnie w 2003 i w 2005 zrobił 132 metry podwójnie w 2003 i 2005 roku. Także nasz rodowy Adaś 4 razy pobił rekord skoczni. Skocznia też została przebudowana w 2013 roku. Została totalnie przebudowana, a na dole skoczni, tak jak widzicie tutaj na filmie, mieści się stadion piłkarski i stadion lekkoatletyczny, a na dole, na samym dole skoczni znajduje się właśnie basen, gdzie jest udostępniony w okresie letnim, kiedy skocznia jest nieczynna. No i tam, jak tam widzieliście wcześniej, to sobie ludzie plażują, normalnie ręczniki rozłożone, odpoczywają, także fajnie ten ośrodek tutaj zagospodarowali. Punkt, myślę, że warty odwiedzenia. Zwiedzenie tego punktu to jest 8 euro. W trakcie tutaj, tak można powiedzieć, na początku sezonu, weekendy chyba tam, z tego co pamiętam, 12 euro, ale tak czy inaczej, naprawdę warto tutaj wjechać i zobaczyć te fajne widoki. Polecam.